Nawet koło Tesli możemy sobie ten przedłużacz postawić. Hybrydy typu PHEV, a więc doładowywane z gniazdka, są z jednej strony świetne dla osób, które chciałyby kupić elektryka, ale boją się o jego użytkowanie w dłuższej trasie, jednak często były to samochody znacznie droższe od ich bardziej spalinowych odpowiedników. Teraz jednak się to zmienia, bo na polski rynek wjeżdża marka BYD, a razem z nią model Seal U. Nazwa BYD to akronim od Build Your Dreams, co dobrze opisuje markę będącą jednym z pionierów napędów elektrycznych i hybrydowych. Przy okazji to kolejna na naszym rynku chińska marka, których w ostatnim czasie zdecydowanie nie brakuje. Widać to również na moim kanale, na którym największą uwagę skupiały ostatnio nieznane europejskie czy azjatyckie marki, a przykładowo Forthing czy MG. Warto jednak wiedzieć, że BYD jest ogromną marką, bo w ubiegłym roku stanowili ponad 1/3 sprzedaży nowych samochodów w Chinach, będąc przy okazji najpopularniejszą marką w tym kraju. W ujęciu globalnym natomiast, patrząc na sprzedaż aut zelektryfikowanych, wyprzedziła ich tylko Toyota. Do tego marka jest w fazie agresywnej ekspansji na wielu nowych dla niej rynkach, przez co w statystykach sprzedaży globalnej pnie się na coraz wyższe lokaty i patrząc na ich wyniki kwartalne, szczególnie trwający rok 2024, może dać jej naprawdę wysoką pozycję. Na naszym rynku marka pojawiła się póki co z 3 modelami, Dolphin, Seal oraz Seal U, które występują albo jako hybrydy, albo jako pojazdy w pełni elektryczne. Jako jednakże wielu widzów na pełne elektryki patrzy spod byka, to poznawanie marki zaczniemy od mocnej hybrydy w ich rodzinnym SUV-ie, jakim jest Seal U. Jest to SUV klasy średniej, którego wymiarą znacznie bliżej do Hyundai Santa Fe niż do Hyundai Tucsona, bardzo bliskie jest wymiarami np. nowej Skodzie Kodiaq. W porównaniu do testowanego niedawno MG HS-a, Seal U jest znacznie dłuższy, bo o równe 12 cm, jednak co ciekawe, szerokość i rozstaw osi oba auta mają dosłownie identyczne. Wysokość BYD jest wyższa o zaledwie 6 mm, ale prześwitem marka za bardzo się nie chwali. Według niektórych ma 21 cm, ale według moich pomiarów... Sprawdzimy sobie jeszcze prześwit tego samochodu gdzieś tutaj przy zderzaku, no to on będzie wręcz monumentalny, takiej wartości typu 40 cm, ale jak się pochylimy, to zauważymy, że tutaj mamy najniżej położony chyba silnik elektryczny i tutaj ta przestrzeń jest dużo niższa, więc muszę teraz gramolić pod auto. Jeżeli doceniacie moją pracę, możecie zasubskrybować mój kanał albo nawet wspierać kanał. Więcej informacji na koniec filmu. No i ku mojemu zaskoczeniu, prześwit do tego najniższego miejsca to faktycznie jest 21 cm, a więc BYD nie kłamie i prześwit tego auta naprawdę jest jego sporą zaletą. BYD, brawo! Krótko mówiąc, to czym auto wyróżnia się najbardziej to długość nadwozia, co widać też, gdy na auto patrzymy z boku, bo dla mnie auto ma nieco zbyt długie zwisy z przodu i z tyłu, przez co nie trzyma najlepszych proporcji. Z drugiej strony moja żona stwierdziła, że jej się to akurat podoba, bo dla niej, cytując, auto nie jest taką kluską, tylko jest bardziej podłużne. A więc gusty, jak widać, są różne. Z drugiej strony, poza zwisami trudno się w wyglądzie czegoś doczepić. BYD idzie podobną drogą jak Koreańczycy i do zaprojektowania swojego samochodu zatrudnili niemieckiego designera Wolfganga Eggera, który wcześniej pracował dla Seata, Lamborghini, Audi czy Alfa Romeo, projektując choćby kultowy model 8C Competizione. Siadamy z tyłu i stwierdzamy, że tutaj kabina prezentuje się naprawdę nieźle. Miejsca przed kolanami jest multum, podłoga jest całkowicie płaska, więc nawet trzecia osoba podróżująca z tyłu będzie miała fajne warunki jazdy. No i miejsce nad głową też prezentuje się nieźle, tutaj spokojnie 5 palców mieszczę, a do tego mamy jeszcze regulowany kąt oparcia kanapy i to w sporym zakresie, więc mimo tego, że mamy szklany dach, to raczej o przestrzeń nad głową martwić się nie trzeba. Natomiast to, że mamy sporo miejsca nad głową mimo szklanego dachu, zostało poniekąd osiągnięte przez dość niskie zamocowanie kanapy, więc cierpi na tym podparcie ud, nawet przy moim 1,76 m, tym bardziej, że mało miejsca mamy na stopy, więc butów zimowych pod przedni fotel zbyt głęboko nie wsadzimy. Tym bardziej, że nie dość, że fotele same w sobie są nisko zamocowane, to jeszcze podłoga tak delikatnie odgina się do góry, więc tutaj miejsca na stopy zbyt dużo nie ma. Plus za podłokietnik centralny, w którym zauważymy 2 uchwyty na napoje, jednak minus, że nie zauważymy tutaj przejścia do bagażnika.
Z udogodnień mamy 2 gniazda USB typu C, mamy kratki wentylacyjne na tył, ale niestety nie zauważymy trzeciej strefy klimatyzacji ani podgrzewanych miejsc zewnętrznych z tyłu. Isofixy mamy na 2 zewnętrznych miejscach kanapy oraz na fotelu pasażera z przodu. Na środkowym miejscu isofixów nie widzimy. Zapomnieć musimy też o roletkach przeciwsłonecznych, ale co jest fajne, to że materiały wykończeniowe za bardzo nie odstają od tego, co widzimy z przodu. Mimo tego, że samochód jest względnie tani, to tutaj zarówno drzwi przednie, jak i drzwi tylne są wykończone naprawdę ładnie. BYD o osobach podróżujących z tyłu zdecydowanie nie zapomniało. Tak samo jak spojrzymy sobie na tą, co prawda ekologiczną skórę na fotelach, to ona też się prezentuje ładnie. Przyjemna jest w dotyku, ładnie się pod palcem ugina, nie marszczy się jakoś brzydko, a w wielu chińskich samochodach, no do tej jakości skóry też się możemy doczepić. Tutaj tego problemu na szczęście nie ma. Tchórzłapki mają mechanizm spowalniający, a więc nie będą obijały o dach. No i to chyba wszystko, więc idziemy do przodu. To co jeszcze w tym aucie warto pochwalić, to dźwięk zamykanych i otwieranych drzwi, który skutecznie przywodzi na myśl auta segmentu premium. Wnętrze tego auta robi bardzo dobre wrażenie. Bo okej, z jednej strony szczególnie siedzisko pasażera jest ustawione wysoko i nie posiada regulacji wysokości, do tego brakuje jakiejkolwiek regulacji odcinka lędźwiowego w przednich fotelach, a zakres regulacji kierownicy może i jest dwupłaszczyznowy, ale jest niewielki. Z drugiej jednak strony poza tym naprawdę trudno się czegoś doczepić. Wykończenie wnętrza jest na bardzo wysokim poziomie i to nawet w porównaniu do europejskich marek o ugruntowanej pozycji. Materiały, choć niekiedy bywają twarde, są ładne i przyjemne w dotyku. Bardzo cieszy też dbałość o szczegóły, ładne przeszycie nićmi, dekory udające szczotkowane aluminium oraz ciekawe kolory, w jakich może być to wnętrze wykończone. Z montowania również trudno się czepiać, całość tworzy solidne wrażenie i wygląda na dopieszczone. Do tego wnętrze to inaczej niż w wielu chińskich konkurentach pachnie ładnie, a nie tanimi chińskimi trampkami. To, co jednak robi największy efekt wow, to ekran multimedialny, który jest potężny, bo ma aż 15,6 cala, a do tego ma zmienną orientację, którą możemy zmieniać zarówno elektrycznie, jak i manualnie. Czy to jest potrzebne i wybitnie przydatne? Według mnie raczej nie. Czy jest to bajeranckie i szokuje każdego, kto to zobaczy? Zdecydowanie tak i najpewniej będzie to taki sam gadżet jak niegdyś automatyczne parkowanie, które gdy ktoś miał na pokładzie, to najczęściej korzystał z tego góra 5 razy i to najczęściej tylko po to, żeby zaszpanować przed znajomymi. Teraz tak samo odbieram obracanie ekranów BYD. Fajnie, że jest, ale nie trafiłem na sytuację, w której zauważyłbym, że jakiś pulpit podoba mi się bardziej w poziomie, a inny w pionie. Do tego przykładowo przy korzystaniu z Apple CarPlay jego orientacja może być tylko pozioma. Pod względem użyteczności nie wykorzystałem tego ani razu, ale do szpanowania za każdym razem mając na pokładzie kogoś nowego. I przyznaję, że każdy reagował na to w ten sam sposób, zbierając szczękę z podłogi. Z drugiej strony, jeśli w waszej rodzinie jedna osoba chciała kupić Volvo EX30, a druga Tesla Model Y, a największe batalie toczyły się o to, że jedna osoba woli pionowy układ multimediów, a druga poziomy, to BYD wychodzi waszym oczekiwaniom naprzeciw i oferuje auto, w którym każdy poczuje się dobrze. Poza tym gadżetem multimedia mają swoje plusy i minusy. Jako drobny minus zaliczę oprawę graficzną, choć uwaga, pod względem estetyki tylko przy profilu dziennym. Gdy na stałe załączymy profil nocny, to wygląda to dużo przyjemniej dla oka. Protip ode mnie, warto sobie tutaj na stałe ustawić tryb ciemny. Niestety jednak nawet wtedy mamy spore trudności z domyśleniem się, czy podgrzewanie foteli jest włączone, wyłączone, czy może ustawione na opcję wentylacji. Różnice tej ikonki są zdecydowanie zbyt małe. Kolejny minus wytknę za tłumaczenie tych multimediów na język polski, które w wielu miejscach jest niechlujne i nieintuicyjne, choć akurat to ma być poprawione aktualizacją i to do końca tego roku. Póki ona jednak nie nastąpi, będziecie musieli kombinować, co oznacza na przykład głoska bezdźwięczna, ratować lub remont, co przy dopracowaniu pozostałych elementów samochodu wygląda po prostu słabo. Wyremontować jest ciekawe, bo bym chciał sobie wyremontować duży pokój, ale nie wiem, czy mogę z tego pulpitu to zrobić. Sterowanie głosowe mamy na pokładzie i działa bardzo dobrze, choć póki co niestety nie ma wgranego języka polskiego, co również ma się zmienić do końca roku. W aucie mamy mikrofony kierunkowe, więc jeśli pasażer powie BYD otwórz okno, to otworzy się ono po stronie pasażera. Gdy powiemy po angielsku zimno mi w tyłek, to włączy się podgrzewanie fotela.
Na plus zaliczymy natomiast tempo działania, więc jeżeli kogoś irytują zwłoki czy zacięcia tabletów, to tutaj będzie zadowolony. Na kolejny plus, że mamy tu jakieś możliwości personalizacji, a także bardzo ciekawą koncepcję na podgląd ostatnio otwieranych pulpitów, trochę w stylu zakładek aplikacji na smartfonie. Tak jak w smartfonie, tak i tutaj mamy też ściąganą belkę ze skrótami najważniejszych funkcji, co jest mega intuicyjne i te dwa elementy odbieram bardzo pozytywnie. Niestety jednak, ale nie możemy zrobić takiego widgetu, że wyrzucimy sobie to na pulpit główny. No niemniej i tak fajnie, że mamy możliwość uruchomienia wielu tych funkcji, po prostu rzucając belkę powiadomień. Plus również, że w dolnej części ekranu na stałe przypięte są najbardziej istotne funkcje, jak wstecz, home czy ekran z otwartymi niedawno pulpitami. BYD starało się zaimplikować tu więcej smartfonowych sztuczek, przykładowo multitouchem, a więc używając 3 palców, możemy niezależnie od wybranego pulpitu zmieniać ustawienia temperatury, poruszając ręką w górę i w dół, oraz siły nadmuchu, poruszając ręką w lewo i w prawo. Bardzo proste i całkiem przydatne. System jest oparty na Androidzie, co ma bardzo pozytywne konsekwencje, no bo przede wszystkim mamy sklep BYD Store, z którego możemy sobie pobierać różne gadżety. Mamy możliwość pobrania Spotify'a, mamy też jakąś przeglądarkę internetową, więc raczej nie będziemy się nudzili na postoju. Mamy jakieś gadżeciarskie aplikacje typu na przykład karaoke, więc możemy sobie pośpiewać choćby Jolkę. Możemy sobie nawet mikrofon podłączyć, co jest też ciekawe, akurat w samochodzie go nie ma, ale jak widzimy jest taka możliwość. Idzie to w podobną stronę jak w przypadku Tesli. Czekamy jeszcze na jakieś gry. Fajne jest też to, że możemy sobie uruchomić dzielenie ekranu. Nie zawsze to dzielenie ekranu działa, to znaczy z jednej strony nie możemy sobie wyświetlić na przykład panelu klimatyzacji, ale możemy uruchomić na przykład nawigację, a z drugiej strony choćby Spotify. No i nasz pasażer może sobie szukać jakichś fajnych utworów jako nasz DJ, a my możemy cały czas zerkać na nawigację. To jest o tyle fajne, że no niestety, ale mapy nawigacji nie możemy przerzucić na cyfrowe zegary, więc choćby przywoływana opcja dzielenia ekranu może być pomocna. To, co w tym aucie należy wybitnie pochwalić, to obraz kamer cofania, bo jest naprawdę świetny i to robi ogromne wrażenie. One jakościowo trzymają wybitnie wysoki poziom. Kolejny detal, jak mamy jakieś światełka uruchomione, na przykład kierunkowskaz, to on tutaj, jak widzicie, również sobie miga. I co ciekawe, kamery możemy włączyć w każdym momencie podczas jazdy, klikając ten przycisk i nie mamy prędkości granicznej, czyli nawet jadąc po autostradzie możemy sobie te kamery uruchomić. Ciekawostką jest też fakt, że podobnie jak w Tesli Model Y, temperaturę klimatyzacji możemy zmienić przyciskiem na kierownicy. To również odbieram pozytywnie i dziwię się, że poza Teslą i BYD nikt inny jeszcze na to nie wpadł. Kolejne, co wymaga solidnej pochwały, to nagłośnienie Infinity, które brzmi naprawdę dobrze, a jakość audio jest często zmorą chińskich konstrukcji, która nieraz, nawet w opcjach, nie oferuje lepszego nagłośnienia. Tak jak przykładowo nagłośnienie MG-HS-a brzmi tak jak bazowe nagłośnienia, jakie możemy znaleźć na przykład w Skodach, tak Infinity z BYD według mnie brzmi lepiej niż opcjonalny w Skodach Canton. Jedyne, czego może nam brakować przy tym nagłośnieniu, to jakichś bardziej predefiniowanych trybów. Ostatnio w samochodach są popularne po pierwsze możliwości wpłynięcia na dźwięk trójwymiarowy, są też różnego rodzaju motywy tematyczne typu scena albo profile equalizera dostosowane do rodzaju muzyki typu rock, pop, cokolwiek innego, a tutaj tego nie mamy. Tutaj sami możemy wpłynąć na equalizer, ale poza tymi gadżeciarskimi elementami to same nagłośnienie jest naprawdę na wysokim poziomie. Dźwięk z tych głośników jest soczysty, głośny, przyjemny, bez żadnych tam zniekształceń, więc naprawdę nie tylko jak na cenę auta robi bardzo dobre wrażenie. Nawigacja do złudzenia przypomina mapy Google'a i na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań. Oczywiście mamy też bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto, która działa dobrze. Cyfrowym zegarom mogę zarzucić dokładnie to samo co multimediom, a więc przede wszystkim niezbyt wyszukany interfejs. W oprawie graficznej najbardziej razi w oczy takie nabaćganie wielu elementów, które z początku wywołuje delikatny oczopląs. Z drugiej strony wskazania są też przy okazji całkiem duże, znacznie większe niż na przykład w MG-HS-ie, więc gdy już przyzwyczaimy się, gdzie jest jaka informacja i oswoimy z tym nasz wzrok, to szczególnie te podstawowe wskazania okazują się czytelne. Nieco lepsze mogłyby być tylko możliwości personalizacji i ilość dostępnych widoków, bo jedyne co możemy zmienić poza wskazaniami komputera to kształt cyferblatów, które mogą być albo okrągłe, albo nieco bardziej kanciaste. Mapy nawigacji niestety wyświetlić się tu nie da. Komputer pokładowy jest wystarczająco rozbudowany, poza tym plus za fizyczne przyciski na kierownicy oraz ogromny plus za obecność wyświetlacza przeziernego head-up, który wyświetla wskazania bezpośrednio na szybie. BYD, brawo! Bardzo ładnie prezentuje się też konsola centralna z nieco przywodzącym mi na myśl Volvo joystickiem do obsługi skrzyni biegów.
Zauważymy tu też możliwość zmiany trybów jazdy, zmianę trybu elektrycznego na hybrydowy, a także regulowaną pokrętłem głośność audio, czego też często brakuje w autach chińskich koncernów. Jedyne, co mnie w tym aucie irytuje, to panel. Tutaj mamy takie dotykowe przestrzenie, które nie zawsze reagują tak, jakbym chciał. Największy problem mam z zasłanianiem rolety. Często kilka razy musiałem klikać w dany klawisz, aby osiągnąć zamierzony efekt. Tutaj bym wolał normalne, fizyczne przyciski. Na pewnego rodzaju minus wymienię natomiast podłokietnik centralny, który jest dość mocno wysunięty do tyłu i nie jest regulowany. Jednak z drugiej strony nawet ja przy mojej 1,76 m mogę na nim opierać łokieć, jednocześnie trzymając kierownicę, więc i tak większym problemem to być nie powinno. Fotele prezentują się bardzo ładnie i poza omawianym wcześniej brakiem w regulacji odcinka lędźwiowego okazują się wygodne. Spore wrażenie robią zagłówki, które co prawda nie są regulowane, ale są dobrze umiejscowione, no i są bardzo mięciutkie, przez co skutecznie zachęcają do opierania na nich głowy. Do pełni szczęścia brakowałoby mi jeszcze regulacji wysokości w fotelu pasażera, który jest dość wysoko zamocowany, no ale to zauważyłem, jest cecha wspólna wielu chińskich konstrukcji. No i podobnie jak w MG HS-ie, taki tutaj nie mamy fizycznych przycisków od przywoływania pozycji w foteli, ale możemy to zaprogramować z poziomu multimediów. I wtedy wchodzimy sobie po prostu w pulpit siedzenia i tutaj możemy sobie przywołać jedną z zapisanych pozycji. To, co natomiast w tym aucie należy pochwalić, to schowki. Bo zaczynając od drzwi mamy naprawdę spore kieszenie w drzwiach. Potem na konsoli centralnej mamy dwie ładowarki indukcyjne na smartfona, a poniżej naprawdę spory schowek, który jeszcze ma wyraźne, graniczne takie ścianki, więc tutaj też spokojnie możemy wrzucić klucze, portfel, czapkę, szalik i mamy spokój ducha, że to nam nie wypadnie podczas jazdy w zakręcie. Dalej dwa cup holderki, ogromna studnia pod podłokietnikiem centralnym, to jest gigantyczny schowek naprawdę, chociaż do pełni szczęścia brakowałoby mi jej klimatyzowania, tutaj niestety tego brakuje. No i schowek przed pasażerem też jest spory, do tego jest podświetlany diodą LED, więc jest nieźle. A na dokładkę czeka jeszcze schowek na okulary w podsufitce, więc pod względem schowków BYD trzyma naprawdę wysoki poziom. Jest taka jedna marka, która też ma wiele różnych schowków i chyba BYD się w nią zapatrzyło, bo umieściło w naszym aucie również jakiś taki element Simply Clever, którym jest przecinak do pasów bezpieczeństwa z jednej strony. No zobaczcie, jaki ładny nożyk tutaj mamy. Natomiast z drugiej strony tej niepozornej szminki mamy wybijak do szyb. Pozwólcie, że jako, że to jest pierwszy test BYD, to nie będę sprawdzał tego skuteczności, ale kto wie, może za jakieś 2-3 testy. Dobra, zobaczymy. Natomiast odrobinkę lepiej mogłoby być, jeśli chodzi o widoczność, bo lusterka zewnętrzne są spore i w nich naprawdę bardzo dużo widać, ale podobnie jak w MG HS-ie one są dość wysoko zamocowane, przez co gdy mamy niższego kierowcę, to może się okazać, że to lusterko delikatnie będzie zasłaniało sytuację na wprzód po lewej stronie. Nie jest aż tak źle jak w MG HS-ie, bo lusterko jest mniejsze, ale i tak mamy tutaj pewną cechę podobną. Lusterko wewnętrzne na szczęście jest spore, ale tylna szyba nie jest jakoś wybitnie obszerna. Natomiast z prawej strony doczepimy się tego, że lusterko łączy się ze słupkiem A, więc tutaj tworzy się wyraźna martwa strefa. Poza tym mamy dość niewielkie okienko nad bagażnikiem, między słupkiem C i D, no ale powiedzmy sobie szczerze, przy kamerach 360, jakie mamy w tym aucie, widoczność większym problemem być nie powinna, bo naprawdę w tym aucie z przyjemnością można na nich polegać. To jest wybitnie wysoki poziom kamer i nawet kiedy mamy je uświnione, bo jeździliśmy dzisiaj sporo tym autem po śniegu, po różnej takiej ciaplecie, nie wpływa to znacząco na ich jakość i tak jest bardzo, bardzo dobrze. Krótko mówiąc, patrząc na tą kabinę, raczej nie powiedzielibyśmy, że mówimy o stereotypowo chińskiej marce, a wręcz przeciwnie. Owszem, są jeszcze pewnego rodzaju braki, ale zdecydowaną większość z nich będzie się udało usunąć po prostu aktualizacją. To, co jednak trudno będzie poprawić jakąkolwiek aktualizacją, to bagażnik, który jak na rozmiar i rodzinny charakter tego samochodu okazuje się dość niewielki. Żona, nie atakuj mnie. Jego pojemność wynosi 425 litrów, które maksymalnie powiększymy do 1440 litrów, więc delikatnie rzecz ujmując, do największych kufrów w segmencie trochę mu brakuje. Dziwne w tym bagażniku jest też to, że po pierwsze nie mamy wajch do opuszczania oparć kanapy, a po drugie u góry nie mamy nawet takich sznureczków czy innego rodzaju rozwiązania, żebyśmy mogli je bez wchodzenia do kabiny położyć, więc niestety, ale w tym aucie to musimy przejść do kabiny, pociągnąć ten sznurek i dopiero wtedy oparcie kanapy się położy. Dziwi też teoretycznie dwupłaszczyznowa regulacja podłogi, która jednak ma bardzo niewielką różnicę pomiędzy górnym a dolnym położeniem. Plus za to, że bagażnik jest nieźle wykończony, bardzo ładna jest roletka nad bagażnikiem, a także, szczególnie w porównaniu do MG, podłoga kufra. I o ile podłoga prezentuje się solidnie pod względem jej wykonania, takiej sztywności, no i grubości, zobacz jak ona jest gruba, to co mnie pozostawiło z delikatnym niedosytem, to obicie tej podłogi, cićki się takie robią. No i to nie wygląda zbyt ładnie. No niemniej auto ma 11 000 km. Pytanie, jak to będzie wyglądało za 50 000 km.
Smuci za to brak haczyków na reklamówki, brak gniazda 12V oraz brak okienka w tylnej kanapie lub kanapy dzielonej w proporcjach 40/20/40. Jak to często w autach chińskich bywa, dość mizerna jest też ładowność auta, wynosząca zaledwie 410 kg. Może nie jest to jeszcze poziom Forfinga, ale MGHS potrafi wziąć na pokład nieco więcej. Niestety nie możemy sterować nim ruchem nogi pod bagażnikiem, ale możemy go zamknąć albo przyciskiem na klapie bagażnika, albo przyciskiem na drzwiach kierowcy, albo też przyciskiem, który jest na pilocie. Tutaj też taka ciekawostka, bo na samym pilocie od góry mamy przyciski zamykania, otwierania klapy bagażnika i zamykania klapy bagażnika oraz na samym dole mamy taki przycisk, trochę tajemniczy. I pytanie, czy domyślacie się, do czego służy ten przycisk? Ano wyobraźcie sobie, że do uruchamiania zapłonu w samochodzie. Przytrzymujemy sobie ten przycisk i w tym momencie zapaliły się nam lampy, nie wiem czy widzieliście, oraz w kabinie uruchomiła się klimatyzacja. A więc tym przyciskiem możemy sobie na przykład zagrzać auto, kiedy mamy taką porę jak dzisiaj i to faktycznie działa, o ile mamy w zasięgu pilota samochód, albo jak mamy lato, no to sobie to wnętrze sklimatyzować. Zauważcie, że skoro mamy hybrydę, no to nie włącza się silnik spalinowy, tylko on sobie korzysta z akumulatora hybrydy, przez co nie wydziela żadnych spalin, żaden sąsiad nie przyjdzie nam grożąc, że ten samochód stoi tutaj na włączonym silniku dłużej niż minuta, a będzie mandat od policjanta, to nam tutaj nie grozi. Jakbyśmy jednak stwierdzili, że w sumie pomyliliśmy się albo nie potrzebujemy tego grzania, znowu przytrzymujemy przycisk i po chwili auto się dezaktywuje. Dokładnie tak. I auto jest wyłączone, klimatyzacja przestała działać. Fajne, ale co jest jeszcze fajniejsze, to samo możemy sobie zrobić z poziomu aplikacji na smartfona, tyle tylko, że na razie jeszcze nie wiem jak ona działa, bo jeszcze nie da się samochodów połączyć z aplikacją. Podobno ma się to wkrótce zmienić, no ale na razie cieszymy się, że mamy możliwość zrobienia tego z pilota. Fajna rzecz. No i standardowo sobie ten bagażnik zmierzymy. Długość w najdłuższym miejscu 91 cm, w najkrótszym 88 cm. Wysokość do roletki to mniej więcej 39 cm, szerokość w najwęższym miejscu 96 cm, w najszerszym 105 a do tego mamy jeszcze schowek z lewej strony na 17 cm szerokości. Podłogę możemy obniżyć na niższy poziom, ale zyskamy wtedy zaledwie 3 cm wysokości, a to zbyt wiele nie jest. Pod podłogą mamy schowek na przykład przejściówkę, który nam umożliwi ładowanie zwrotne oraz jeden pusty, długi na 18, szeroki na 26 i wysoki na 10 cm. W samochodzie mamy jeszcze taką styropianową wydłożkę i teoretycznie ona jest wyjmowalna, tylko ona jest gdzieś jakoś przykręcona. Nie mam zielonego pojęcia jak, ale próbowałem ją wytargać wielokrotnie, no i niestety nie byłem w stanie tego zrobić. Musicie mi wybaczyć. No nie mam baty, ten styropian zaraz połamie i będę musiał go odkupować, a nie chciałbym mieć takich okoliczności, ale podłogi wytargać nie potrafię. No i jeszcze długość, jaką mamy do fotela kierowcy o wzroście 1,76 m, to jest mniej więcej 181 cm. A jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem przy pilocie, mamy możliwość sterowania tym samochodem z kluczyka, który mamy w smartfonie. Czyli jak chcemy auto otworzyć, to przychodzimy ze smartfonem, przykładamy telefon do lusterka i przez technologię NFC samochód się odryglowuje, a kiedy chcemy odpalić zapłon, to kładziemy telefon na podłokietniku centralnym, klikamy zapłon i wtedy również samochód się odpali. Ale no jak nie mamy aplikacji, to tego Wam nie pokażę. Przejdźmy do silników. No i proszę, Chiny pełną parą, teleskopy są pod maską, jak trzeba. Hybrydowa gamma modelu Seal U składa się z dwóch wariantów o sumarycznej mocy albo 218, albo 324 koni mechanicznych. Obie oparte są na silniku 1.5 konstrukcji własnej, ale co ciekawe, obie wersje dość znacząco się od siebie różnią. Słabsza opiera się na wolnosącej odmianie silnika pracującej w cyklu Atkinsona, która generuje 98 koni i raczej mizerne 122 Nm momentu. Silnik za to ma wybitnie wysoką sprawność termiczną na poziomie ponad 43%, co jak na benzyniaka jest wręcz szokujące. Współpracuje z tym silnik elektryczny o mocy 197 koni i momencie na poziomie 300 Nm. Sprint do setki ma trwać 8,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 170 km/h. Mocniejsza, testowana przez nas dzisiaj wersja opiera się na tym samym silniku, ale z turbodoładowaniem. Tutaj benzyniak ma już 122 konie i 200 Nm momentu, a do tego współpracuje nie z jednym, a z dwoma silnikami elektrycznymi. Przedni ma 204 konie, tylny 150 koni, a momenty obrotowe wynoszą kolejno 300 i 250 Nm. Sprint do setki ma trwać 5,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 180 km/h. No i skoro to plug-in, to pytanie jeszcze, jak prezentuje się akumulator oraz ładowanie.
prezentują się nieźle, bo akumulator o pojemności 18,3 kWh jest spory, ale też nie jest największy w segmencie. Choćby przywoływane już Skoda Kodiaq czy MG HS w pluginie mają akumulatory w okolicy 20 lub nawet 21 kWh, pozwalające na przejechanie nawet 100 km. Z drugiej strony zdecydowana większość pluginów nadal pozwala na przejechanie okolic 50-55 km, więc i tak BYD możemy zaliczyć jako jedną z ciekawszych propozycji pod względem rozmiaru akumulatora i dystansu czysto elektrycznego. Czy te 70 km faktycznie będzie się dało przejechać? Co ciekawe, tak, ale raczej będzie to przy miejskich warunkach i spokojnym stylu jazdy. W samym akumulatorze warto podkreślić, że jest to płaska i lekka bateria umieszczona w podłodze auta konstrukcji własnej BYD o nazwie Blade. Każda cela wygląda jak podłużny i bardzo wąski sześcian, ma wysoką gęstość energii, szeroki zakres temperatury pracy i jest bardzo bezpieczna. Pozytywnie przychodzi tzw. test przebicia gwoździem, co przesadnie mnie nie dziwi, wszak jest to akumulator typu LFP, podobnie jak ma to miejsce w słabszych Teslach. Jeśli więc względy bezpieczeństwa są dla Was wybitnie istotne, to możecie uznać to za spory plus. Inaczej niż w przypadku wielu pluginów, akurat tutaj auto możemy ładować zarówno prądem przemiennym, jak i prądem stałym, co do tej pory było wyróżnikiem naprawdę niewielu hybryd, na przykład nowych konstrukcji ze stajni Volkswagena. Jedyne co nie imponuje to moc ładowania prądem stałym, która wynosi tutaj, uwaga, zaledwie 18 kW. Smuci to tym bardziej, że zdecydowana większość ładowarek DC w naszym kraju ma moc 50 kW lub nawet więcej, a słabsze ładowarki prądem stałym stanowią zdecydowaną mniejszość. Jeśli więc będziemy się chcieli podpiąć Seal U pod 50, to najpewniej będziemy mocno irytować użytkowników pełnych elektryków. Ładowanie tego auta w trasie jest trochę bezsensowne. BYD Seal U ma jeszcze jedną bardzo ciekawą funkcję, której w pluginach próżno szukać. Jest to możliwość ładowania zwrotnego, którą możemy kojarzyć choćby z koncernu Hyundai i Kia. Mamy w aucie taką przejścióweczkę, którą możemy sobie podpiąć do gniazda do ładowania i wykorzystać prąd z akumulatora, aby naładować jakieś zewnętrzne urządzenie typu, nie wiem, laptopa, hulajnogę elektryczną albo Teslę. Ciekawe, czy z Teslą to zadziała. Sprawdźmy to. Wyobraźcie sobie, że pod podłogą bagażnika znajdziemy sobie takie urządzenie, które wygląda dosłownie jak przedłużacz, tyle tylko, że tutaj nie mamy wtyczki domowej, a wtyczkę do samochodu. No i zobaczymy, czy to działa. Sprawdźmy to. I na tej listwie mamy taki guzik włączenia, wyłączenia. Zapaliło się na czerwone. Rozwiniemy sobie trochę tego kabla z przedłużacza. Nawet koło Tesli możemy sobie ten przedłużacz postawić. Ładowarka Tesli zaczęła świecić na zielono, czyli działa. Mamy napięcie. Jeżeli we wtyczce mamy napięcie, to kiedy klikniemy ją, to się otworzy klapka automatycznie. Działa! Podłączmy ją. Proszę bardzo, zaczęła ładować Teslę. Tutaj lampka cały czas świeci na czerwono. I z tego co widzę, maksymalnie możemy osiągnąć 3 kW, bo ładowarka Tesla daje nam maksymalne ograniczenie 13 A. Ustawiliśmy 13 A i proszę zwrócić uwagę na to, że ciągnie. No i działa. I Tesla się ładuje. I za 5 godzin 40 minut mamy mieć naładowany samochód. Silnik spalinowy pracuje tutaj głównie jako generator prądu, ale w razie potrzeby może też pracować jako napęd do kół. Muszę jednak przyznać, że dzieje się to w powiedzmy 5, góra 10% sytuacji na drodze, co bardziej rozwinę w drugiej części testu. Pozostają więc pytania, jak jeździ BYD z napędem 4x4, ile to pali, jak działają jego asystenci, jak świecą jego reflektory i ile to cudo kosztuje. A o tym wszystkim przekonacie się już wkrótce w drugiej części testu. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.